Co by nie mówić, Audi Q5 to klasowy bestseller. W Stanach Zjednoczonych był to najlepiej sprzedający się SUV ze starego kontynentu, natomiast w samej Europie była to ścisła czołówka tuż za Volvo XC60. Co w przypadku obu aut było ciekawym zjawiskiem. Na rynku od wielu lat z naprawdę niewieloma zmianami i nieco przestarzałym wnętrzem. I wreszcie mamy nową generację. Za udostępnienie auta do testu dziękujemy salonowi Audi Krotowski Cichy, mieszczącemu się przy ulicy Niciarnianej 51 przez 53 w Łodzi. Z zewnątrz mamy do czynienia z wpisującym się w politykę marki krokiem stylistycznym. Nowoczesny wygląd, ale również nawiązujący do poprzedniej generacji. Przy czym od razu to powiem, osobiście mnie nie porywa. Jest po prostu delikatnie nijakie. Razem z nowym modelem do czynienia mamy również z nową nomenklaturą wersjową Q5 oraz Q5 Sport. W ramach tej drugiej za dopłatą 9000 zł dostajemy pełen pakiet sportowy zewnętrzny i wewnętrzny, większe o 1 cal felgi, sportowe fotele oraz optyczne detale połyskujące. Dzisiaj testowane auto to właśnie wersja Sport. Pod maską w nowym Q5 mamy do dyspozycji 3 jednostki napędowe, wszystkie 2-litrowe. Jako czwartą możemy zaliczyć 3-litrowe TFSI dostępne w wersji SQ5, zajmującą miejsce poprzednio montowanego 3-litrowego diesla. W naszym aucie mamy do dyspozycji 2.0 TFSI o mocy 252 koni mechanicznych. W połączeniu z momentem obrotowym równym 370 Nm oraz napędem quattro uzyskujemy setkę w 6,3 sekundy oraz maksymalnie 237 km/h. Sam silnik mieliśmy już okazję sprawdzać w A5 i jest to moim zdaniem odpowiednia jednostka do takich gabarytów. Auto napędza się bardzo sprawnie, a zmiany biegów określone są delikatnymi międzygazami zaprogramowanymi z skrzyni S-Tronic. Można powiedzieć, że jest to świetny kompromis między nadwoziem typu SUV a odrobiną sportowego charakteru. Przy okazji też potrafi zadowolić się sensownymi ilościami paliwa. W skrajnym wypadku będzie to 8 litrów w mieście przy bardzo delikatnej prawej stopie do 12, jeśli postanowimy wykorzystać potencjał tego 2-litrowego benzyniaka. W trasie natomiast będzie to między 7 a 8. Nowy Q5 jest więc nieco oszczędniejszy niż jego poprzedni, głównie ze względu na redukcję masy samego samochodu o prawie 200 kg. Teraz jest to 1,6 tony. Wpływa to także na stabilność samochodu. Co prawda delikatnie balonowata opona na 19-calowych felgach i wysokie nadwozie powodują w komplecie lekkie wychyły w zakrętach, lecz dopiero przy bardzo agresywnych ruchach kierownicą poczujemy dyskomfort, przy czym nasz egzemplarz wyposażony jest w zwykłe zawieszenie na standardowych sprężynach. Większy komfort podróżowania zapewni opcjonalne pneumatyczne zawieszenie, ale nie uważam, żeby był to konieczny dodatek. Na miejskich dziurach jest umiarkowanie cicho i komfortowo. Układ kierowniczy zestrojony jest odpowiednio do takiej jednostki napędowej, wystarczająco precyzyjny, a zarazem niezbyt absorbujący, kiedy oczekujemy komfortowego poruszania się. Szkoda tylko, że kierownica ma w moim odczuciu nieco za cienki wieniec. Na szczęście nie jest ona spłaszczona u dołu, przez co operuje się nią bardzo wygodnie w miejskiej dżungli. Bo powiedzmy sobie szczerze, to właśnie tutaj Q5 będzie najczęściej użytkowany. Napęd na 4 koła w połączeniu z 21 cm prześwitem, 2 cm więcej niż poprzednia generacja, pozwoli na komfortowy dojazd do domu po nieutwardzonej drodze, jak i na pokonanie wysokich miejskich krawężników. Przy czym jest to napęd Quattro Ultra, odłączający tylną oś za pomocą sprzęgła bezpośrednio w skrzyni biegów. Dzięki temu podczas jazdy ze stałą prędkością wykorzystywane są tylko przednie koła, przez to możemy uzyskać niższe spalanie paliwa. W środku jednak zmiany są najbardziej drastyczne. Przestarzała deska rozdzielcza ustąpiła miejsca klasycznemu już rozkładowi nowej generacji modeli Audi. Jest prosto i schludnie. Oczywiście dostajemy też niechowany ekran systemu MMI z touchpadem oraz przyciskami, które według mnie są lekko toporne w użytkowaniu. Znajdziemy również zdane już z modelu A4 i A5 zegary cyfrowe Virtual Cockpit o świetnej przejrzystości. Fotele sportowe są wykonane z połączenia skóry i alkantary, przez co nie tylko dobrze wyglądają, ale i nie grzeją się nadmiernie latem. Na to jednak jest też inne rozwiązanie. Wentylacja foteli, dostępna tylko dla tych foteli sportowych. Z nowinek technologicznych na pokładzie będziemy mogli znaleźć także reflektory Matrix LED, chociaż w naszym egzemplarzu są to zwykłe LEDy, jak i aktywny tempomat, tylko że tutaj bez systemu Active Lane Assist, niedostępnego w modelu Q5. Samego miejsca jest pod dostatkiem zarówno z przodu, jak i z tyłu, chociaż piąty pasażer będzie miał między nogami dość pokaźny tunel środkowy. Bagażnik to 550 litrów pojemności, rozszerzalny do 1600 litrów po rozłożeniu tylnych foteli. Niestety podłoga w takiej sytuacji nie jest idealnie płaska.
No i ostatnia kwestia, którą musimy poruszyć, czyli cena. Startuje ona od 159 000 złotych za wersję wysokoprężną z napędem naprzód i manualną skrzynią biegów. Dostaniemy wtedy w standardzie m.in. lusterko przeciwoślepieniowe, system Keyless Go czy też łączność Bluetooth. Jeśli natomiast skonfigurujemy auto do takiego poziomu bazowego jak jego bezpośredni konkurent, czyli nowe Volvo XC60, wyposażymy w mocniejszego diesla z napędem na 4 koła i automatem, uzyskamy 192 000 złotych. Czyli praktycznie tyle samo co szwedzka propozycja, co zapowiada ciekawą walkę w tym segmencie. W moim odczuciu nowe Q5 jest poprawne do bólu i nie da się tutaj do zbyt wielu rzeczy przyczepić. Dla mnie może jest troszeczkę za mało wyróżniające się z tłumu, ale niektórym kupującym właśnie o to chodzi. Jeśli podobał Ci się materiał, to proszę zostaw nam kciuka w górę pod tym filmem. Zasubskrybuj nasz kanał, daj nam lajka na Facebooku, a w wolnej chwili może jeszcze na przykład przejrzysz jakieś inne nasze testy. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia.